Amerykańscy mężowie nie zawsze mogą liczyć na porządny obiad wracając z pracy. Mrożone spaghetti, zupa przypominająca sam wiesz co lub pakowanie survivalowego plecaka na całą nockę. W dzisiejszym materiale muszę przetrwać 4 posiłki tych bardzo kontrowersyjnych dań, a wszystko dlatego, że momentalnie dobiliście 10 000 polubień pod ostatnim materiałem. Pamiętajcie, że kliknięcie subskrypcji wspiera rozwój kanału, a wbicie 15 000 polubień pod tym odcinkiem rozpocznie serię odtwarzania dni jedzenia poszczególnych zawodów. Znalazłem materiały, gdzie strażacy, policjanci, lekarze i wiele innych pokazują, co zjadają podczas pracy, więc zostaw lajka, przyczynisz się do powstania nowej serii, która pokaże jeszcze bardziej pokręcone dania. Oczywiście rozpoczynam od zakupów. Moim shoppingowym celem jest głównie mięso z puchy, ponieważ większość posiłków, które Cię będę robił, będzie właśnie na bazie takiego mięsa z puchy, ale muszę znaleźć takie, które będzie bardzo podobne do tego, które było na filmikach, a jak wiemy jest to ciężkie, ponieważ jedzenie w Stanach jest bardzo zmodyfikowane, bardzo dziwne i ciężko znaleźć w Polsce takie odpowiedniki, ale mam pewien plan. Przygotowałem sobie już jeden posiłek wczoraj, ponieważ jeden będzie mrożony, ale to zobaczysz po prostu za chwilę. Zrobimy sobie go na pierwszy posiłek. Nadal dla tych, którzy nie subskrybują tego kanału, przypominam, że większość z Was tego nie robi, więc subskrybuj, bądź na bieżąco, a my lecimy szukać tego mięsa z puchy. Dzisiaj stawiam na Intermarché, bo szukamy takiego mięsa w puszce, które podobno jest restauracyjne. To na pewno się przyda, coś takiego. Dobra, i głównie właśnie po to przyjechałem. Cena jest trochę zabójcza, ale jest to praktycznie bardzo zbliżone do tego, co było na filmiku. Jedne z droższych jeszcze będą przekąski, zresztą beef bar, czyli taki mięsny baton, i kolejne mamy wieprzowinę. Też to kosztuje prawie 3 dyszki. I jeszcze parę innych rzeczy, ale to już widzimy się na chacie. Pierwszy posiłek, tak jak Ci mówiłem, zapowiada się ekstremalnie. Mamy tutaj gotowe danie, które jest zamrożone, dajemy na patelnię sporo oliwy, mamy sporo soli i wszystko jest szpatułką, łyżeczką elegancko oddzielane, żeby się to roztopiło, w sensie, żeby już nie było zamrożone. No i to jest wszystko później podgrzewane i serwowane dla męża. Po 17-godzinnej zmianie, to jest ważne, jest ikonka żony z górnikiem i w sumie ta żona też już widzę, że wbiera w prawo i wszystko tłucze tak, jakby też była górniczką. No to tu jest moje danie. Jak słychać, jest mega zamrożone. Teraz mam problem, ponieważ zamroziłem to w szkle. Nie wiem, czy to mi puści. Od stukania, jakie mam brudne palce, co jest? Największym moim problemem będzie wyciągnąć to danie. Mogłem dać jakąś folię, tylko się bałem, że to się przyklei do folii, a tak to mamy przynajmniej szkło. Ja pierdzielę. Teraz chochla i próbujemy to podważyć. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Ja pierdzielę. O, ja pierdzielę. Nie ma opcji, muszę to do mikrofali na chwilę dać. 30 sekund do mikrofali. Ale stoi. No i zobacz. O kurde, klopsik spadł. Moje danie może iść na patelnię. Dobra, dajemy wszystko na patelkę. Ej, te wszystkie sprzęty jakieś muzyczne uzolone są. Co ja kupiłem? Jakiś zestaw beatboxowy? Czy człowieku patelnię, piekarnik i mikrofale? Spróbuję zagrać Put Your Hands Up for Detroit. Patelnia elegancko nagrzana. Pora załadować obiad. I będziemy potrzebować trochę oliwy. Move stop. Miałeś napisać stop! Chyba trochę przesadziłem. O kurde, wszystko zaczyna mi bulgotać. Oczywiście to muszę wszystko ciapać, tak jak tam. O kurde, ale się robi syf. Po tym posiłku zdecydowanie będzie najwięcej sprzątania, no ale robię jak ona robiła. Ej, przez ten olej trochę mi się to zjarało. Myślisz, że do jedzenia to jest? Bo ja tak trochę wątpię. Dobra, jak to mówi klasyk, to nie jest zjarane, to jest mocno wysmażone. Chciałem, żeby tak było. Dobra, próbujemy. Powiem Ci, że to według mnie będzie najbardziej kaloryczny makaron, jaki jadłem w ostatnich czasach, jak nie w całym moim życiu. To się zjarało, jakby to było na głębokim oleju robione. O, chrupki ten makaron. Normalnie smażony makaron. Z włosem psim. Albo nie psim, może moim? Ej, może zahipnotyzuję Cię. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz hypnotizing. To będę wiedział, że dotrwałeś do tego momentu. Klopsik! Jakie gorące! To jest takie... XCK. O, gorąco! Wow!
Wow, muszę chwilę odczekać, bo naprawdę to jest mega, mega gorące. Czarny klops. Okej, powiem tak. Kentucky Fried Chicken. No, muszę odczekać. Czemu ja sobie to robię? Dobra, spróbuję z tej strony. Jeżeli miałbym podsumować ten posiłek, to serio smakuje on lepiej niż wygląda. Jest to mocno wszystko takie tłuste. Ale dodało to sporo smaku. No troszeczkę czuć, że jak jem, to taka woda z buzi, olej z buzi. Ale na serio fajnie. Fajnie to wjeżdża. Spaghetti bolognese. Ale tak z perspektywy czasu chyba wiem, o co chodzi. Tyle oliwy gościarka dodała, bo gościu po 17-godzinnej zmianie. Ona chciała w jednym posiłku załatwić mu całe zapotrzebowanie na dzień. I to dla górnika. Posiłek nie należał do najgorszych, ale patrząc na jego cenę, w którą należy wliczyć zapotrzebowanie oleju dla całej rodziny na miesiąc, to jednak był trochę kosztowny. Myślę, że chłop po zjedzeniu tego musiałby od razu wracać na nockę. I bum, wszystko opitolone. Zanim podejmę kolejny posiłek, muszę zrobić co najmniej 2-3 godzinki przerwy. Myślę, że z 2 kalorii tam na pewno była. Minęły jakieś 3 godzinki od ostatniego posiłku, na razie nie jest mi w głowie jedzenie, ale żeby zdążyć, mam jeszcze 3 posiłki oprócz tego i ostatni jest mega kolosalny, ponieważ ostatni posiłek jest pakowaniem na cały dzień pracy, więc oglądaj do końca, ponieważ na końcu będzie miks, który mąż dostaje na cały dzień. A ja będę miał 1 noc, żeby to zjeść. Nieźle. Tak więc zabieram się za kolejny posiłek i zobaczmy, co to będzie. Mamy tutaj kurczaka w puszce, czyli mięcho, i do tego mamy taką zupę w puszce, czyli to, co właśnie kupiliśmy będąc na zakupach. Użyjemy sobie tego, dodajemy do wody, dodajemy to mięso, dajemy ser. Ona używa suszonego sera, ja niestety nie będę miał suszonego, tylko zwykły. Używa tutaj suszonego boczku, to kupiliśmy suszoną wieprzowinę. No i takie coś, o kurde, jak to wygląda, jak jakaś pulpa. Mąż przychodzi i nie wygląda na zaciekawionego. What the fuck, bro? Na końcu posypujemy jeszcze sera i trochę to wygląda, jakby ona przymuszała go do tego jedzenia. Gość wygląda, jakby nie miał wyjścia, jakby musiał to zjeść. Zróbmy to, spróbujmy. Wygląda na mega breję. A jak będzie w rzeczywistości? Nie wiem, choć się domyślam. Krok pierwszy, zakończyć ten odcinek. Krok drugi, mielonka z puszki. Nie wygląda to jakoś mega zajebiście, ale może będzie smakować. Daje klapsy, a to nic nie daje. O, leci coś wychodzi. W sumie nie wygląda aż tak źle. Wszystko przygotuję sobie na patelce. Najpierw trochę wody. Myślę, że do takiego rosołu bulionu szklanka wody wystarczy. Dobra, może dam więcej, bo woda wyparowuje, pamiętaj. Dobra, 2 szklanki. Bierzemy ten miks. Lubisz to? O kurde, bym wylał. DJ-ujemy na 12. O kurde. Uwaga. I do pieca. W międzyczasie, jak to się podgrzewa, przygotujmy sobie pork. Spróbuję sobie samej. A few moments later. 2 hours later. W końcu to zjadłem. Pokroimy sobie to na takie kawałki, jak ona miała. Takie ala paski bekonu. Coś takiego. Tutaj w międzyczasie mieszam. Ale pachnie. Na razie przypomina mi to... Nie wiem, brak mi słów. Dobra, serowy bulionik bulgocze. Pora dodać mięsa. Teraz dodajemy trochę sera. Nie wszystkiego, bo jeszcze musimy dodać do zupki tam. To zostawimy sobie na posypkę. No i pokrojona świnka. Wysuszona. Niech to wszystko odda smaka. No i zaraz taki bulionik wjeżdża, człowieku. Dawaj znać, czy byś to zjadł, czy byś to zjadła. Czy może masz inne plany? Ja niestety nie mam innych planów. Muszę to zjeść. Dobra, słuchaj, teraz wcielasz się w skórę męża, który wraca po ciężkim zapierdzielaniu w pracy do domu i oczekuje jakiś obiad. A przychodzi żona i mówi: kochanie, mam dla ciebie coś wyjątkowego. Naprawdę wyjątkowego. Napracowałam się, że hej. I nagle stara przychodzi z taką patelnią i chochlą. I mówi tak: misiaczku, mam nadzieję, że jesteś głodny. Zupa jest! Obiecuję, że to będzie pyszne. Oceń ten posiłek od 1 do 10. Tak było na tym TikToku. Babka chciała, żeby mąż ocenił. Chcesz więcej sera? Jeszcze?
Proszę bardzo. I finalne danie wyglądałoby tak. Ja na miejscu tego męża powiedziałbym tylko jedno. Jaki ze mnie szczęściarz. A później wróciłbym do pracy. Mega dużo soli. Dobre. Od 1 do 10? 0. Nie no, tak naprawdę, już bez żartów. Mega słone. Na pewno tego proszku zdecydowanie mniej bym dał. Ona tam sypała chyba nawet jeszcze więcej. Mięso spoko. Rozpadło się, jest kruche, jest dobre, ale jest to takie pawkowate. Na pewno jakiś chleb do tego by się przydał, albo makaron. W takiej konsystencji to jest po prostu takie jak dla bezzemnej babci. Tragedii nie ma. Z czystym sumieniem dałbym takie 5-6 na 10. W połowie może ciutkę lepiej, ale więcej nie. No na pewno nie jest to posiłek marzeń. I po robocie... Nie no, ja zamówiłbym pizzę. Ten posiłek był fantastyczny. Pozwolił mi wrócić wspomnieniami do czasów, kiedy byłem najszczęśliwszy i znowu poczuć się jak bezzębny bobas. Wszystko opitolone. Ewidentnie muszę się napić. Mega słono po tym. Chillerka po posiłkach aktualnie zamienia się w mega zamułkę. Moje samopoczucie zmienia się z godziny na godzinę na coraz gorsze, więc muszę się motywować, żeby skończyć ten posiłek numer 3. A żeby go skończyć, to najpierw muszę go niestety przygotować. Więc zróbmy ten posiłek. Najpierw przeskanujmy TikToczka, co mnie w ogóle tutaj czeka. Mamy frytki, mamy to mięso z puszki, które kupiłem na początku, właśnie to najdroższe takie ala restauracyjne. Podgrzewa to. O, sałatka Cezar, dobra, sałatka Cezar. No i co, danie wydaje się mega proste. Frytki polane tym mięsem, ser i sałatka. Warto wspomnieć o tym, że ta koszulka, którą mam na sobie, pachnie jakbym z pół dnia był w kebabie. Tak przesiąkła tymi poprzednimi posiłkami, że dopiero teraz czuję, jak się męczę, chodząc w tej koszulce. Ty tego nie czujesz, ale żeby podtrzymać klimat, spędzę w niej cały ten odcinek. Frytki zrobię we frajerze, ona robiła w piekarniku, ale frajer jest zdecydowanie szybszy. A ja ci przypominam, że nie mam czasu, ponieważ czeka mnie jeszcze jeden posiłek, który będzie największy ze wszystkich. Od razu odpalam tą puchę. Ej, zobacz to. Na mnie. No weź się za mnie, no wszystko pika. Ej, zobacz to praktycznie wygląda identycznie jak tam, więc udało się znaleźć mega dobry odpowiednik. Teraz do miseczki. O, ale wyszedł klopsik. Gdy mięso i frytki się przygotowywują, miska, druga miska i robimy człowieku cucaracze. Czyli mieszamy po prostu sałatkę Cezar. Sałatka Cezar przygotowana. Хлопок з Варшавы выиграл 500 000 злотых в официальной аппликации мобильной. Он ченджил на Facebook, zobaczył reklamę na aplikacji mobilnej, pobrał aplikację, zaczął grać i wygrał 5000 złotych. Ja cały czas gadałem, a nie było głosu. Mamy fryty, mięso, takie trochę. Zobacz jakie. Muszę dać ci zoom, jak to wygląda w nałożeniu, pa. No nie wiem, czy tylko mi się to kojarzy tak kontrowersyjnie. Powiem to łagodnym słowem. Kupcia na fryteczkach. Wygląda to co najmniej dziwnie, ale jeden posiłek załatwiony. Teraz sałatka Caesar. Tam jest pomidorka, tu elegancko. O, tu ze stołu łapą. Żona na pewno łapą też nakłada. Jesteśmy z powrotem. W sumie ty, no nieważne. Teraz dodaję sera. Ej, ser miałem na mięso dodać, ale mi odkleiło. Ser dodaję na mięso, a dodałem na sałatkę i na tego. Trudno. No to próbujemy. Nie ma co tracić czasu. Sałatka spoko, zawsze można wziąć na wynos. No i teraz frytki z brązowym. Ej, spoko, nie jest to złe. To mięso uważam, że jest dobre. Szczerze nie wiem, czy bym nazwał to restauracyjnym. Akurat ta wersja, jak taki wołowy gulasz, takie właśnie mięsko wołowe, takie mielone. Dobre. Jak do odgrzania tylko i do zjedzenia, to myślę, że spoko opcja. Ale czuję, że połączenie takiego mięsnego sosu na frytki to nie jest do końca mój klimat. Jest to takie właśnie amerykańskie, nawet powiedziałbym bardziej takie angielskie. Nie wiem, czemu kojarzy mi się to z takim angielskim śniadaniem, lunchem, obiadem. Że na frytki jakiś taki mięsny sos. Zdecydowanie wolałbym takiej stałej konsystencji mięso i frytki obok. I sos, jakiś ketchup. Ale zjem, bo na wieczór do pracy. A nie mogę iść do pracy głodny. Chociaż tam dostanę jedzenie na cały dzień. Wtedy jak mi wywaliło audio, to mówiłem o tym, że cała rodzina dostała posiłek na plastikowych talerzach, a mąż jako jedyny na papierowych. Nadal mnie to zastanawia dlaczego. Bang, bang, bang! Wszystko opitolone, pysk obtarty, a teraz pora na final bossa tego odcinka. Cały zestaw do pracy na nos. Sorry, na nockę.
Właśnie przygotowuję sobie mięso, które posłuży mi do tego posiłku do roboty. W pierwszej kolejności zobaczmy sobie, co my w ogóle mamy do przygotowania. Mamy babkę, która sprayuje tutaj sosem burgery. Okej, robi 4 kleksy. Daje mięso z rączki, takie wołowe, które już właśnie zrobiliśmy wcześniej. Okej, mocno z dusza. Uciska, żeby burgery były fajnie zaprzyjaźnione. Mocno. Truskawkowy jogurt ala grecki, ala skyr. Pakuję mu to na wynos. I wszystko tak fajnie pokazywane przed kamerką. Burgerki, ciastka jakieś, jakaś przekąska mięsna, zestaw serów, kolejny ser, winogrona. I na końcu jeszcze wodę kokosową dostał. Trochę mało picia, jeżeli chodzi o takie wszystkie jedzenia. Zapakujmy to i zróbmy to tak jak należy. Zaczynamy od bułek. Fajnie pachną. Teraz misja, żeby zrobić to idealnie równo. Ej, one są przekrojone? Ej, one są przekrojone już. Technologia. Bierzemy sosy. Ja biorę oczywiście sosy z KFD. Pamiętaj, kod IFM dajcie rabacik przy zamówieniu na wszystko, co jest na sklepie na KFD. Żywność, sprzęty, człowieku, suplementy. Wszystko, a kod rabatuje. 4 kleksy. Raz, 2, 3. Oraz sos kebab gyros. Tu będzie mieszanka. 4 kleksy. Ja to człowieku mógłbym pracować w Żabce. Ej, mucha. O, prawie miałem. Dobra, mamy to zrobione. Muszę umyć rękę od muchy. Myj ręce, jak dotykasz muchę, bo jeszcze dostaniesz muchokozę. Taka choroba chyba jest. Dobra, mięso. Okej. Z rąsi oczywiście. Okej. To się wysypuje. A to nie szkodzi. Ona kładła burger na burgera i dociskała. O kurde, burger. Ledwo się mieści i nie zmieszczę w to. Za duże burgery zrobiłem. Taki burger wyszedł, wylatuje mięso. Teraz bierzemy jogurt. Ja przygotowałem taki. Dobry jogurt. I jeżeli chodzi o ciastka, to przygotowałem sobie takie. Tutaj baton mięsny. Takie jeszcze znalazłem serki z dodatkiem masła oraz szynki. Taki zestaw serków jeszcze znalazłem. Bardzo fajny, wygląda tricolore i tak dalej. Taki serek sobie jeszcze tutaj dołożę. O, napój kokosowy, w sensie woda kokosowa taka. I mamy tutaj winogronka. Trzeba je umyć. Ogólnie jesteśmy w Polsce, więc zapakuję się do roboty w reklamówkę z Lidla. Winogron... O, mokre. Winogrona. Bułka. Jogurt. Cookie. Bar. I to jest moja siatka do roboty. Spadam do pracy i widzimy się na przerwie z mojej nocy. No i bang, jesteśmy w samochodzie. Moja przerwa właśnie się zaczęła. Teraz groźny klimat, wyglądam jak z horroru. Wow. Ogólnie była ciężka nocka, więc przyda się coś zjeść. Zaczynam od tego beef bara. Pachnie mięskiem. Zobacz, jaki kawał mięsa. To w sumie wygląda jak z czekolady, tak z daleka. Policja idzie, szkieł jadą. Spoko. Dobrze pachnie, dobrze smakuje. 8 gramów białka to ma w porcji. Mega suche i mega drogie jak za taką przekąskę. Koło 3 dych. Ale jak to mówią, od żony nie wybrzydzaj. Teraz wjeżdżam z takim serowym ludkiem. O kurde, leci mi. O kurde, włosy z psa, z bluzy. Spoko, taka mozzarelka. Myślę, że na tle tych wszystkich sticków, które testowałem na ostatnich dniach, to są serio najsmaczniejsze. Szukajcie w sklepach takich sticków z super bohaterami serowymi. Teraz testujemy sobie to. Są to serki półtwarde, czyli takie ala parmezanowe i takie tricolore. Słone, fajne. Zielone. Zielone są bazyliowe takie, pesto. Najsmaczniejsze te żółte. Fajne, fajne to wjeżdża. Hop, 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 hop. Ale słono. Hop, 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 hop. Bang. Te serki spoko, które mi się kojarzą z takim przekąską kibica. I właśnie teraz zauważyłem, że to jest piłka, dopiero teraz, czaisz? Ale na serio to mi się kojarzy z taką przekąską do filmu, do meczu, do telewizji. O ja, patrz to.
Awaria. W transporcie rozerwała mi się folia aluminiowa. Pękło i wszystko się w jogurcie upierdzieliło. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz awaria. Zobaczymy ile jest OG widzów, którzy oglądają do końca te materiały. Wszystko mam w jogurcie. Ja pierdzielę. Samochód do czyszczenia po tym odcinku. Kurde belek. No już myślałem, że zgubiłem łyżkę. Żona by mnie zabiła. I lecimy z jogurcikiem. Spoko, ale tu mam pomysł. Dodajemy sobie winogrona, które dostałem. W sumie sam zapakowałem. Czy ja sobie wmawiam, że mam żonę? Bezpestkowe. O, słodziutkie, fajne. Ej, to fajne. Te wszystkie produkty to jest trochę miks randomowych produktów, ale możliwe, że jej mąż to właśnie lubi. Z perspektywy makrosowej ten posiłek, ten zestaw w sumie na cały dzień nie wygląda tak źle. Są owoce, jest sporo białka. Jedyne czego brakuje to zdecydowanie warzyw. Ale te winogrona wkręcają. Serio, mógłbym je jeść i jeść. Dodam sobie parę do jogurtu. Cyk. I zobacz to. Deser zrobiony w samochodzie. Genius. Wylizane. O, ale mi się teraz zachciało pić po tym wszystkim. Woda kokosowa wjeżdża. Kurde. Za śliskie to jest od jogurtu. No addicted sugar. What? Bez dodatku cukru. Dobra. Ej, z pulpą to jest. Pa, with pulp. Czaisz? Z pulpą. Teraz na słodko lecimy z ciasteczkami Milki. Lala, te ciastka są kozak. Brakuje... Ej, jaki skam, patrz to. Ile czekolady? Full, widzisz to? A patrz to. Dali praktycznie bez czekolady. Co to jest? Ale za to z kremem w środku. Takie ciastka to petarda. O. Teraz wjeżdżam w burgera. Tak się prezentuje. Jest tutaj ewidentnie klimat bułki z mięsem. Ale będę sprzątał ten samochód. Ale szczerze, zobacz, nie wygląda to źle. Mega stoi w gardle ta buła, więc trzeba popijać napojem z kokosa. Szkoda, że dała tylko jeden, w sensie ja. Czy ja znowu sobie wmawiam, że mam żonę? Pozostała nam do sprawdzenia jeszcze przekąska taka. Tu jest napisane, że to jest zrobione z krowiego mleka, z masła oraz z szynki. Tutaj czuję, że kalorii mam, myślę, że około 3-4 zjadając to wszystko. I to jest wędzony ser. I te kiełbaski są takie jakieś dziwne. One trochę mi przypominają, jakby były jakieś lepione ręcznie. Słuchaj ten dźwięk. Jak wędzony oscypek z dodatkiem szynki. I ostatnia bułeczka przede mną. Ja pierdzielę, powiem ci, że w ogóle już nie jestem głodny. Ale trzeba to zrobić. Żona przygotowała, nie można odmówić. Subskrybuj ten kanał, zostaw lajka, jeżeli chcesz kontynuację tej serii i obejrzyj poprzednie odcinki. Pozdro.